Zapraszamy Was dziś do uroczego Milicza położonego w malowniczym zakątku województwa dolnośląskiego, jakim jest Dolina Baryczy. Opowiemy Wam co nieco zarówno o burzliwej historii tego miasta, jak i pokażemy niezwykłą przyrodę, z której słyną okolice. Stawy pełne ryb, wyspy zasiedlone przez niezliczone kolonie ptaków, lasy i łąki to jedne z najcenniejszych przyrodniczo terenów Polski. Komu zawdzięczamy rozwój Milicza i stawów milickich? Jakie atrakcje warto zobaczyć w mieście? Dowiecie się tego już za chwilę. Zapraszamy. Dziękujemy, że odwiedzacie z nami Milicz. Zachęcamy do zostawienia krótkiego komentarza bądź emotikonki pod filmem, dzięki czemu będzie on mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki Waszym komentarzom nasz kanał się rozwija, a algorytmy YouTube'a chętniej wyświetlają go innym. Milicz to niewielkie dziś miasto, które ma za sobą bogatą historię. Badania archeologiczne wspominają o pierwszych śladach osadnictwa na tym terenie już 7000 lat przed naszą erą. Jednak w dokumentach pojawia się po raz pierwszy w 1136 roku w bulli Innocentego II. Prawa miejskie nadano mu na przełomie XIII i XIV wieku. Przez stulecia miasto dzieliło losy całego Śląska, terytorium, do którego rościło sobie prawa kilka państw. Był pod domeną Piastów i Jagiellonów, wchodził w skład Polski, Czech i Niemiec. Przejęcie Milicza przez Kurzbachów pod koniec XV wieku dało mocny impuls do rozwoju, przede wszystkim przez rozwinięcie hodowli karpia. Przyniosła ona miastu nowych osadników, którzy karczowali lasy, zakładali wioski i budowali tamy. Milicz rozwijał się i rozrastał. Dobra milickie miały się świetnie i przez małżeństwo trafiły w ręce rodziny von Maltzan. Stawy zajmowały już wtedy powierzchnię prawie 2 razy większą niż obecnie. Działały manufaktury bawełny i przędzalnie. Miasto miało nowy ratusz i 3 gościńce. Pod koniec XIX wieku wybudowano linię kolejową do Oleśnicy, a następnie kolej wąskotorową z Milicza przez Żmigród i Trzebnicę do Wrocławia. 22 stycznia 1945 roku miasto zdobyła Armia Czerwona i ulokowała w nim siedzibę sztabu. W polskie ręce miasto trafiło 7 czerwca 1945 roku. Pomimo upływu wieków miasto do dziś zachowało swój pierwotny średniowieczny układ z rynkiem o bokach około 90 metrów. Okalają go malownicze XIX-wieczne kamienice. W centrum pierwotnie znajdował się odwach, kramy, na ich miejscu zbudowano aptekę oraz ratusz, który wielokrotnie przebudowywano. Budynek magistratu zniszczony podczas II wojny światowej nie doczekał się odbudowy. Dziś pozostał po nim jedynie obrys w postaci ciemniejszej kostki. Z wizyty na rynku mogą być zadowoleni fani siatkówki. Znajduje się tu bowiem galeria polskich sław tej dyscypliny z odciskami dłoni zawodników, którzy przyczynili się do wzrostu popularności siatkówki w Polsce.
Pierwsze wzmianki o ogrodzie obronnym strzegącym przeprawy przez rzekę Barycz pochodzą z początku XII wieku. Należał on początkowo do arcybiskupów gnieźnieńskich, a później wrocławskich. Strzegł również ważnego szlaku handlowego łączącego Wrocław z Poznaniem. Biskupi pod koniec XIII stulecia wznieśli w miejscu Grodziska pierwszy niewielki zamek. To właśnie w nim w 1282 roku odbył się proces pod przewodnictwem legata papieża Marcina IV pomiędzy księstwem pomorskim a zakonem krzyżackim o zagarnięte ziemie. Zakończyła go ugoda milicka, według której księstwo musiało przekazać zakonowi ziemię gniewską oraz kilka wsi na Żuławach. Po sporze z Janem Luksemburskim i krótkiej okupacji Milicza przez wojska czeskiego króla, zamek wykupił z rąk kościelnych książę oleśnicki Konrad I. To jemu zamek zawdzięcza rozbudowę. Powstała warownia na planie nieregularnego wieloboku otoczonego murem i fosą. Zabudowa dziedzińca składała się z trzykondygnacyjnej wieży mieszkalnej położonej w południowej części oraz bliżej nierozpoznanych budynków gospodarczych. Po śmierci w 1492 roku ostatniego z piastów oleśnickich Konrada X Białego, Milicz staje się własnością korony czeskiej, a 2 lata później barona Zygmunta Kurzbacha. Po pożarze w 1536 roku zamek odbudowano, nadając mu renesansowy charakter. Wzniesiony zostaje nowy budynek z wielką salą, której sklepienie wsparto na jednym filarze. Kolejnym właścicielem zamku zostaje w roku 1590 ród von Maltzan, który pozostał w Miliczu aż do roku 1945. W XVIII wieku właściciele przenieśli się do nowo powstałego pałacu, a warownię zaadoptowano na przędzalnię bawełny. Produkcja nie trwała jednak długo, bo już w 1797 roku zamek spłonął kolejny raz. Podjęto próby jego odbudowy, ale życie do zamku już nie wróciło. Ostatecznie opuszczony szybko popadł w ruinę. Dziś mury otoczone ogrodzeniem nie są dostępne dla turystów, można je tylko obejrzeć z daleka. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Zanim opowiemy Wam o pałacu, warto wspomnieć co nieco o nowych właścicielach miasta, rodzie von Maltzan. Sprowadzili się oni do Milicza w XVI wieku z Mecklenburgii. Zamieszkali w milickim zamku, dawnej siedzibie biskupów wrocławskich, później książąt oleśnickich i baronów Kurzbachów. Niestety Kurzbachowie popadli w długi, a życzeniem ostatniego męskiego przedstawiciela rodu było, by jego wnuczka Ewa Popelia wyszła za mąż za Joachima von Maltzana, gdyż to w nim widział godnego gospodarza milickich włości. W ten sposób stali się oni właścicielami nie tylko majątków ziemskich, przędzalni, tartaku, gorzelni i stadniny koni, ale przede wszystkim stawów milickich, które zaopatrywały w ryby najznamienitsze europejskie stoły. Ale o stawach milickich opowiemy Wam nieco później. Kiedy w 1740 roku Śląsk przeszedł pod panowanie pruskie, hrabia von Maltzan jako pierwszy złożył hołd nowemu władcy. Zaskarbił sobie jego łaski, zapewnił stanowisko polityczne, a w ramach nagrody otrzymał kolekcję instrumentów z pracowni Stradivariusa
i tytuł szlachecki. Pod koniec XVIII wieku Malcanowie podejmują decyzję o budowie nowej siedziby. W latach 1790–1799 powstaje klasycystyczny pałac według projektu Karla Gottfrieda Geisslera. Gdy w 1797 roku spłonął zamek, rodzina przeprowadziła się do jeszcze nieukończonego w całości pałacu. W skład kompleksu pałacowego wybudowanego na zlecenie Joachima von Malcana wchodziły dom zajezdny z wewnętrznym dziedzińcem herbowym, oficyna pałacowa, stróżówka, stajnie i ujeżdżalnie koni. Pałac należał do nielicznych tego rodzaju budowli na Dolnym Śląsku, swoim wyglądem nawiązując do pałacu Sanssouci Noyes Palais w Poczdamie. Do pałacu zawitał w 1813 roku car Aleksander I, udający się do Żmigrodu na spotkanie z królem pruskim i szwedzkim księciem. To w Żmigrodzie, w pałacu Hatzfeldów, władcy ustalili plan ostatecznego pokonania Napoleona. Do dziś na bramie wejściowej do Milickiego pałacu stoi kamienny lew, ustawiony na pamiątkę tej cesarskiej wizyty. Kolejne lata sprawiły, że cały zespół pałacowy rozrastał się i stawał się coraz bardziej luksusowy i wytworny. Przed II wojną światową zamieszkiwał w niej Carlos von Malcan z żoną, który w 1933 roku włożył nazistowski mundur i stał się zagorzałym zwolennikiem Hitlera. Zginął w 1940 roku na linii Maginota. W Miliczu pozostała jego żona, która pomimo namowy do ewakuacji nie uwierzyła w upadek III Rzeszy i pozostała w majątku. Uciekła w popłochu dopiero w styczniu 1945 roku, pozostawiając majątek szacowany na 13 milionów marek, w tym słynne perły z Milicza, ale o nich opowiemy Wam za chwilę. Rezydencja miała niesamowicie wiele szczęścia, ponieważ prawie w ogóle nie ucierpiała, nie licząc kilku wybitych szyb w oknach. Pod koniec wojny Rosjanie od razu wprowadzili się do pałacu i urządzili sobie tam komendę wojskową. Opuszczając Milicz, Armia Czerwona wywiozła wszystkie bogactwa znienawidzonych panów, a następnie budynek przekazano zespołowi szkół leśnych, który funkcjonuje tam do dziś. Jednym ze skarbów, które zaginęły podczas ucieczki, były perły z Milicza. Według legendy w rodzinie Malcanów pojawiły się, gdy pierwszemu z rodu zamieszkującemu Milicz, Johanowi, miało urodzić się pierwsze dziecko. Jego żonie Ewie Popeli przyśnił się krasnoludek, który poprosił, by przesunęła lampę oliwną w inne miejsce, bo oliwa z niej spływająca kapie w okolice łóżka, na którym śpi jego żona, również spodziewająca się potomka. Ewa Popelia przesunęła lampę, a uradowany krasnal zostawił na jej szafce nocnej sznur pereł. Powiedział przy tym: niech te perły nigdy nie opuszczają Milicza. Noś je na wyjątkowe okazje, a później przekaż swoim potomkom. Będą chronić twój dom na zawsze. Jak widać, pomogło to nawet na czerwonoarmistów. Pałac zaprojektowano na planie wydłużonego prostokąta z bogatą dekoracją klasycystyczną. Pod dużą kopułą mieściła się owalna sala rycerska ozdobiona jońskimi kolumnami, obecnie aula szkoły. Na parterze mieścił się jeszcze salon renesansowy z marmurowym portalem, który zdobiły stare i bardzo cenne gobeliny. Na dziedziniec paradny prowadziła brama z pseudoklasycystycznymi posągami nimf w kąpieli oraz Dafne i Ledy z łabędziem. Do dziś możemy na nim podziwiać fontannę w stylu secesyjnym z 1910 roku oraz dwa posągi koni wykonane z brązu. Przy budynku znajduje się również posąg odpoczywającego pięściarza, będący kopią rzeźby hellenistycznej. Jedną z najbardziej znanych mieszkanek pałacu była Maria von Malcan, lekarka weterynarii, odznaczona orderem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Była to postać nietuzinkowa, wyjątkowo uparta,
kochająca przyrodę i sprzeciwiająca się wszelkim niesprawiedliwościom. Rozpieszczana przez ojca, jednocześnie wyjątkowo oschle traktowana przez matkę, wolała spędzać czas na obserwacjach przyrody niż w eleganckich wnętrzach. Ukończyła studia przyrodnicze we Wrocławiu, a następnie doktorat w Monachium i w czasie wojny weterynarię w Berlinie. Maria podczas wojny w swoim studenckim mieszkaniu ukrywała Żydów, ratując łącznie ponad 60 osób. Do Milicza po wojnie jednak nigdy nie przyjechała. Wokół pałacu w 1800 roku Malcanowie założyli pierwszy na Śląsku park w stylu angielskim, charakteryzujący się swobodną kompozycją drzew i krzewów. Na 50 hektarach porośniętych drzewami, w tym również egzotycznymi, wytyczono alejki spacerowe. Park jest miejscem gniazdowania i żerowania wielu gatunków ptaków. Dziś częściowo po jego terenie prowadzi ścieżka przyrodnicza ze skupiskiem rododendronów, zachwycających szczególnie w majowej porze kwitnienia. Nie masz czasu na oglądanie? Już teraz możesz posłuchać naszych podcastów w drodze na wycieczkę. Wystarczy, że wpiszesz Razem w Polskę w Spotify lub podcastach Google. Po zakończeniu wojny 30-letniej pomiędzy państwami protestanckiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego a katolicką dynastią Habsburgów pozwolono luteranom wybudować 3 kościoły pokoju na katolickim Śląsku. Habsburgowie wciąż jednak kontynuowali akcję przywracania na tych ziemiach katolicyzmu, odbierając protestantom ponad 600 kościołów. Przejmowanie świątyń zatrzymała dopiero ugoda altrandsztacka, która zobowiązała Habsburgów do zwrotu 121 z nich. Jej rozszerzeniem był reces egzekucyjny ogłoszony w 1709 roku, w którym to zezwolono na budowę 6 kościołów łaski, w tym kościoła w Miliczu. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto budowę kościoła w Miliczu według projektu Gottfrieda Hoffmana z Oleśnicy, przy wydatnej pomocy hrabiego Malcana. Barokowy kościół na planie krzyża greckiego wzniesiono poza ówczesną zabudową miasta. Wyróżniała go wysoka, ponad 45 metrów wieża z dzwonami ufundowanymi przez rodzinę von Malcanów. Arcydziełem zdobiącym kościół był żyrandol odlany z brązu, pochodzący z 1720 roku i bogato zdobiona ambona wraz z barokową chrzcielnicą. Oba te przedmioty zostały w 1955 roku przewiezione do katedry poznańskiej. Po II wojnie światowej kościół Świętego Krzyża został przemianowany na rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Stawy milickie, nazywane krainą karpia, to największy w Europie ośrodek hodowli tej ryby. Na terenie prawie 300 stawów żyją miliony ryb i ponad 270 gatunków ptaków, między innymi kormorany, żurawie, czaple czy bieliki. Hodowla ryb ma tutaj tradycje sięgające średniowiecza i cystersów z Lubiąża, którzy wykorzystując naturalne warunki Doliny Baryczy, rozlewiska, moczary i bagna, budowali groble, tamy i śluzy, tworząc stawy hodowlane. Średniowiecze było czasem wielu postów, które obejmowały nawet 180 dni w roku.
Nie można było wtedy jeść mięsa z wyjątkiem ryb. Stąd wzięło się ówczesne zapotrzebowanie na karpie czy pstrągi. Sto lat później, za sprawą rodu Kurzbachów, a następnie kolejnych właścicieli tych terenów, zaczęła rozkwitać gospodarka stawowa. W XVIII wieku łączna powierzchnia zbiorników hodowlanych liczyła ponad 30 000 hektarów. Zakładano nowe osady, nowe stawy, unowocześniano metody hodowli ryb i rozwiązania hydrotechniczne. Ograniczenie hodowli nastąpiło dopiero w XIX wieku, gdy część zbiorników musiała zostać zlikwidowana ze względu na niewystarczające zasoby wodne i zamieniona na pola uprawne. W XX wieku przeprowadzona w latach 60. renowacja stawów doprowadziła do powstania wysp ziemnych, które ze względu na ograniczony dostęp drapieżników stały się ostoją i miejscami lęgowymi dla wielu gatunków ptaków. Doprowadziło to do powstania w 1996 roku największego w Polsce parku krajobrazowego Doliny Baryczy. Dziś stawy milickie, jak i cała Dolina Baryczy to lasy, pola, łąki i przede wszystkim stawy pełne ryb i ptactwa. Można tu spotkać 300 gatunków ptaków, w tym 180 gniazdujących. To jeden z cenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce. Jest uznawany za swoisty rezerwat ornitologiczny, który można odkrywać podczas zarówno pieszych, jak i rowerowych wycieczek. Jeśli szukacie spokoju i wytchnienia, kontaktu z naturą i przyrodą, wybierzcie się tu koniecznie. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.